W dzisiejszym odcinku programu Balkony i Tarasy będzie mowa o stokrotkach afrykańskich. Coraz częściej można je spotkać w sklepach ogrodniczych. Warto je poznać. Zapraszam! Pochodzące z Afryki Południowej Osteospermum, czyli stokrotki afrykańskie, to urokliwe, kwitnące przedstawicielki astrowatych. Są to idealne rośliny zwłaszcza do mieszanych nasadzeń balkonowych i tarasowych. Paleta barw kwiatów poszczególnych odmian sięga od bieli po ciemny fiolet, przez róż, kremową biel, świetlistą żółć i pomarańcz. Środek koszyczka bywa niekiedy biały, żółty lub w odcieniach niebieskiego. Kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne, a płatki mogą mieć różne, czasami fantazyjne kształty. Stokrotki afrykańskie warto sadzić w miejscach jasnych, np. na tarasach lub balkonach od strony południowej. Na stanowiskach w pełnym słońcu będą kwitły długo i obficie. Dobrym towarzystwem dla osteospermum w kompozycjach doniczkowych będą m.in. pelargonie, petunie ogrodowe, bakopy i inne rośliny, które również lubią słońce i wymagają podobnych warunków uprawy. W mojej pierwszej kompozycji fioletowa stokrotka afrykańska o pełnych kwiatach zostanie posadzona w towarzystwie fioletowej bakopy i drobnolistnej trzmieliny. Osteospermum możemy z powodzeniem posadzić w podłożu do kwiatów balkonowych. Jak zawsze pamiętamy o drenażu i otworach odpływowych na dnie pojemnika. Bakopa, zwana też suterą, to szybko rosnąca roślina. Posadzona z przodu będzie przewieszać się kaskadą fioletowych kwiatów, pięknie kontrastujących z czernią donicy. Oprócz roślin o kwiatach fioletowych możemy też nabyć bakopy o kwiatach niebieskich, różowych i białych. Drobnolistna trzmielina będzie wypełnieniem środka kompozycji. Jej pędy będą przeplatać się między kwiatami stokrotki afrykańskiej i bakopy. Gdyby za bardzo się rozrosła, można ją przyciąć. Druga kompozycja będzie biało-fioletowa. Do białych skrzynek balkonowych trafią ciemnofioletowe stokrotki afrykańskie, białe bakopy i białe pelargonie rabatowe. Podczas sadzenia możemy dosypać do podłoża nawozu długodziałającego. Dzięki temu będziemy mieli gwarancję, że nasze rośliny przez cały okres wegetacji będą miały dostęp do składników odżywczych. Jeżeli tego nie zrobimy, musimy później dokarmiać te rośliny i raz na tydzień lub raz na 2 tygodnie odżywić je nawozem do roślin kwitnących. Wszystkie odmiany osteospermum to rośliny słońca, podobnie jak pelargonie. Przy niedoborze światła kwiaty stokrotek afrykańskich zamykają się. Gdy jest słonecznie, prezentują się w pełnej okazałości. Do ich uprawy warto wybrać miejsce zaciszne i osłonięte. Jeżeli latem panują długotrwałe upały, niektóre odmiany na pewien czas mogą przestać kwitnąć. Nie należy się tym przejmować. Jak tylko nieco się ochłodzi, znowu na roślinie pojawią się kwiaty. Generalnie stokrotki afrykańskie wytrzymują latem krótkie okresy przesuszenia. Jednak znacznie lepiej będą się prezentować, jeżeli zadbamy o regularne podlewanie, tak żeby podłoże było stale lekko wilgotne. Kiedy kwiaty zamierają, a w czasie deszczowej, chłodnej pogody dzieje się tak bardzo często, warto je wyłamywać lub wycinać. Dzięki temu roślina zawiąże nowe bąki. Pomarańczowe stokrotki afrykańskie posadzę w towarzystwie kroplika ogrodowego. Roślina ta ma kwiaty o bardzo ciekawym kształcie, a do tego są one wspaniale intensywnie wybarwione i pokryte licznymi kropkami. Kwiaty kroplików w zależności od odmiany mogą mieć różne kolory. Pojawiają się one na szczytach pędów. Rośliny te mają pokrój wzniesiony i lekko pokładający się. Niestety, nie kwitną one tak długo jak stokrotki afrykańskie. Zazwyczaj jest to kilka tygodni w czerwcu i lipcu. Możemy jednak przedłużyć im okres kwitnienia, ścinając pędy kilka centymetrów pod przekwitłymi kwiatostanami. Pobudzimy wtedy uśpione pąki do wegetacji i kroplik zakwitnie ponownie pod koniec lata. Osteospermum posadzę też w towarzystwie fioletowej petuni i kocanki włochatej. Ta kompozycja z czasem będzie największa. Pamiętajmy, że przy gęstym obsadzaniu donic musimy szczególnie pamiętać o podlewaniu i nawożeniu. Duża masa roślin czerpie więcej wody z podłoża. Szybciej wyczerpują się też składniki odżywcze. Żeby nasze okazy bujnie kwitły, muszą być regularnie dokarmiane. Stokrotki afrykańskie będą zdobić nasze balkony lub tarasy do pierwszych przymrozków. Pamiętajmy, że kochają słońce. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i Tarasy.